Cyprian Kamil Norwid. Poeta z połamanymi skrzydłami, odrzucony za życia. Najmłodszy z trójki naszych wielkich romantyków. Umiera w roku 1883, czyli w czasie, gdy idee romantyzmu są już tylko wspomnieniem, a nad światem unosi się duch pozytywizmu. Norwid jednak nigdy pozytywistą nie został. Jego los jest niezwykle smutny i poruszający. Pochodził z zubożałej szlachty i dosyć szybko został sierotą. Od wczesnych lat wykazywał wszechstronne talenty, przede wszystkim literackie i plastyczne. Nie ulegał modom, nie był bywalcem kawiarni literackich, nie był też lwem salonowym. Nad wiek poważny, o chmurnym spojrzeniu. Podróżował po świecie, pragnąc utrzymać się z tego, co umiał najlepiej – z literatury i grafik. Jednak jego los wydawał się przeklęty. Poezja jego była odrzucana. Jedni zarzucali mu to, że spóźnił się ze swoimi przemyśleniami. Romantyk w czasach pozytywistycznych. Krytyka późniejszych epok stanowczo stwierdza, że Norwid jednak wyprzedzał swoje czasy. Tworzył poezję opartą na potencjale języka, głęboką, zaangażowaną. Pisał o wielkich jednostkach wyprzedzających swoje czasy, o tym, że ich wielkość spotyka się z niezrozumieniem, a w końcu o tym, że to te jednostki zmieniają świat. Pisał o niesprawiedliwości społecznej, o odrzuceniu, ujmował się za ludźmi biednymi. Pisał w końcu o tęsknocie, samotności i nostalgii. Warto poświęcić czas lekturze jego niezwykle mądrej i dojrzałej poezji. Norwid po latach tułaczki, schorowany, umiera na gruźlicę jako pensjonariusz przytułku świętego Wawrzyńca w Paryżu. Pochowany w zbiorowej mogile. Jego poezja objawiła się światu dopiero 2 epoki później, w okresie Młodej Polski. Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi i wieków otchłanie. I wszyscy żywi w tej chwili, z których i jednej kostki nie zostanie. Choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać? Tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie zapięty. Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu. Trumienne izb oglądałem wnętrze.
Noga powinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spróchniałej, a gwóźdź w niej tkwił jak w ramionach krzyża. Uszedłem cały, lecz uniosłem pół serca, nie więcej. Wesołości zaledwo ślad. Pominąłem tłum jak targ bydlęcy, obmierzł mi świat. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc na kanapce atłasowej. Cóż, powiem jej. Zwierciadło pęknie. Kandelabry się skrzywią na realizm i wymalowane papugi na plafonie jak długi z dzioba w dziób zawołają socjalizm. Dlatego usiądę z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym faryzeuszem po zabawie. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Tęskno mi, Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie. Na śliskim bruku w Londynie, w mgle podksiężycowej, białej, niejedna postać cię minie, lecz ty ją wspomnisz, struchlały. Czoło ma w cierniu czy w brudzie, rozeznać tego nie można. Poszepty z niebem o cudzie w wargach, czy piana bezbożna. Rzekłbyś, że to Biblii księga zataczająca się w błocie, po którą nikt już nie sięga, iż nie czas myśleć o cnocie. Rozpacz i pieniądz, dwa słowa, łyskają bielmem jej źrenic. Skąd idzie? Sobie to chowa. Gdzie idzie? Zapewne gdzie nic. Takiej to podobna jędzy ludzkość, co płacze dziś i drwi. Jak historia? Wie tylko krwi. Jak społeczność? Tylko pieniędzy. Nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu.
patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na wywrócone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Juliety i dla Romea łza ta z nad planety spada i w groby przecieka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Nad stanami jest i stanów stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury. Wy myślicie, że i ja nie Pan, dlatego że dom mój ruchomy z wielbłądziej skóry. Przecież ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa jak piramidę. Przecież ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopokąd idę. Byłem u ciebie. W te dni przedostatnie niedocieczonego wątku. Pełne jak mit, blade jak świt. Gdy życia koniec szepcze do początku, nie stargam cię ja. Nie, ja uwydatnie. Byłem u ciebie. W dni te przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila do opuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila i rozmawiają z sobą struny cztery, trącając się po dwie i szemrząc z cicha, zaczął, że on uderzać w ton? Czy taki mistrz, że gra, choć odpycha? Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej i wzięcia, i szyku, i chwiejnych dotknięć, jak strusiowe pióro, mieszała się w oczach z klawiaturą z słoniowej kości. I byłeś jako owa postać, którą z marmurów łona niźli je kuto odejma dłuto geniuszu wiecznego Pigmaliona. A w tym coś grał i co zmówił ton i co powi, choć inaczej się echa ustroją, niż gdy błogosławiłeś sam rękę swoją wszelkiemu akordowi. A w tym coś grał, taka była prostota doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom modrzewiowy wiejski wchodząc rzekła do siebie: odrodziłam się w niebie i stałem się arfą wrota, wstęgą ścieżka, hostie przez blade widzę zboże, Emanuel już mieszka na taborze. I była w tym Polska, od zenitu wszech doskonałości dziejów, wzięta tęczą zachwytu, Polska przemienionych kołodziejów. Taż sama zgoła, złoto pszczoła, poznał ci, żebym ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś. Już więcej nie oglądam cię, jeno słyszę coś, jakby spór dziecięcy, a to jeszcze kłócą się klawisze o niedośpiewaną chęć i trącają się z cicha po 8, po 5, szemrząc, począł, że grać, czy nas odpycha? A ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie, te, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie, o ty, co się w dziejach zowiesz erą,
Gdzie zaś ani historii zenit jest, zwierz się razem duchem i literą i consumatum est. O Ty doskonałe wypełnienie, jakkolwiek jest Twój i gdzie znak, czy w Filiasu, Dawidzie, czy w Chopinie, czy w Eschylesowej scenie zawsze zemści się na Tobie brak. Piętnem globu tego niedostatek. Dopełnienie go boli, on rozpoczynać woli i woli wrzucać wciąż przed siebie zadatek. Głos, gdy dojrzał jak złoty kometa, ledwo go wiew ruszy, deszcz pszenicznych ziarn pruszy, sama go doskonałość rozmieta. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa. Pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz, organy u fary, patrz, Twoje gniazdo. Owdzie patrycjalne domy stare jak pospolita rzecz. Bruki placów, głuche i szare, i Zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, z zaułków w zaułki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed półki po 100. Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znów. I oto pod ścianę widzę czoła ożałobionych wdów kolbami pchane. I znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają runą Twój fortepian. Ten, co Polskę głosił, od zenitu wszech doskonałości dziejów wziętą hymnem zachwytu Polskę przemienionych kołodziejów. Ten sam runął na bruki z granitu. I oto jak zacna myśl człowieka poterany jest gniewami ludzi lub jak od wieka wieków wszystko, co zbudził. I oto jako ciało Orfeja 1000 Persji rozdziera go w części, a każda wyje: nie ja, zębami chrzęści. Lecz ty? Lecz ja. Uderzmy w sądne pienie, nawołując: ciesz się, późny wnuku. Jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku. Można by ciekawe w tym względzie rzeczy tu zapisać, ale zaraz wstręt cofa pióro i przychodzi na myśl zapytanie, czy warto. Przy pojęciach albowiem współczesnych o czytelnictwie i o twórczości piśmiennej zatracone jest prawie uczucie, kiedy pisarz stara się uniknąć stylu przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej, a z siebie samej zupełnej i zajmującej. Kiedy zaś przeciwnie, nie dopracowawszy formy, styl zaniedbuje. Kiedy chodzi po ziemi, okazując, jak nisko zstąpić potrafi. Kiedy zaś również nisko stąpa, przeto iż wznieść się wyżej nie mógł. Te rozróżnić od cienia, tak dla pewnych osób jednoznaczące, rzadki bardzo czytelnik dziś potrafi. I dlatego niebezpiecznie jest w jakąkolwiek nową drogę na cal jeden postąpić. I dlatego najbezpieczniej jest w kółko jedne i też same motywa i formy proporcjonować tylko. Nic nie wznowiwszy, ani dodawszy, ani na nic się nie odważywszy. To około tego czasu spotkałem był zstępującego ze schodów hiszpańskich, pochylonego jako starca i kijem pomagającego chodowi swemu, Stefana Witwickiego. Śliczna, młodości jakiejś wiecznej, pełna twarz jego i włosy, jak z hebanu mistrzowsko wyrzezane ornamentacje, w grubych partiach na ramiona spływające, szczególniej wyglądały przy tym sposobie wleczenia się o kiju, bardzo zgrzybiałym starcom jedynie właściwym. Niedługo potem odwiedziłem go był w mieszkaniu jego, ale już to zaszło przed śmiercią jego na jaki tydzień. Leżał ubrany jak zwykle na kanapie. Męczyło go mówienie. Spoglądał tym samym wzrokiem, niezwykłą zawsze jasność i zarazem krople łzy mającym w sobie.
tudzież podnosił się niekiedy, podając rękę komu, aby go przeprowadził po pokoju. Tak to spojrzawszy ku mnie, wchodzącemu doń, przywitał mnie, a wyciągnąwszy rękę, posunął mi po ziemi leżącą przy kanapie pomarańczę, którą, że zazwyczaj miał mnie i Gabrielowi Rożnieckiemu, jak mu się co w pracach naszych podobało, przynosić cygara i fraszki jakie, uprzejmie przyjąłem i podniosłem. Gabriel właśnie, że był tam, bo on do ostatniej chwili całe noce przy świętej pamięci Stefanie, już zupełnie zdefigurowanym ospą, siadywał, usługi wszelakie mu oddając. Otóż Stefan Witwicki dał zrozumieć Gabrielowi, że chce z kanapy wstać, a ten mu rękę podał i zaczęli w koło pokoju powoli obchodzić. Tak to wlokąc się, po pierwszy raz Witwicki wpadł w lekki, bardzo błogi, ale widzialny obłęd i zaczął tu i owdzie wskazywać ręką i zatrzymywać się. A to, mówił, co to za kwiat jest? Ten kwiat, proszę cię, a nie było kwiatów w mieszkaniu. Jak to się nazywa ten kwiat u nas? To tego pełno jest w Polsce. I te kwiaty, i tamte także kwiaty. To jakoś u nas zwyczajnie nazywają. Później, kiedy do Europy powróciłem, Adam Mickiewicz mieszkał w okolicy Placu Bastylii w gmachu Biblioteki Arsenału, gdzie i bibliotekarzem był. Miejsce to przepowiedziany przez niego człowiek z dynastii Wielkiego Napoleona, dzisiejszy imperator francuski, ofiarował świętej i wiekopomnej pamięci Adamowi Mickiewiczowi miejsce szczupłe, mało nawet jako fundusz dla familii licznej poety przynoszące, a ofiarowane mu zdaje się dobrze już potem, kiedy w dziennikach czytało się, iż profesor kolegium francuskiego Adam Mickiewicz i małoliczni inni odmówili przysięgi na wierność imperatorowi francuskiemu. Około to późniejszych jeszcze tego panowania miesięcy bibliotekarz do imperatora napisał też Horacjusza językiem Odę, nieskończenie z formy przystającą do urzędu i miejsca powierzonego mu. Więc to, krótko przed misją na wschód, na jaką z bibliotekarstwa udał się był pan Adam, zaszedłem doń do gmachu Biblioteki Arsenału, gmachu ciemnego z korytarzami i kamiennymi schodami. Było to w niedzielę, bo pamiętam, że ze mszy szedłem i książkę z sobą miałem. A szedłem go przywitać więcej niż kiedykolwiek serdecznie, bo bliżej. Bliżej zaś z powodu, iż dochodziło mię było, że wspominał mnie, kiedy w Ameryce zostawałem, a kiedy tam odpłynąłem, powiedział tylko komuś, to on tak jakby na Père Lachaise jechał. Co, że zrozumiałem, było mi przyjemnie, iż ktoś mnie wspominał w Europie i dlatego też przyjemnie szedłem przywitać go. Wesoło spojrzał na mnie i uścisnął i rozmawiałem z nim do zachodu słońca, bo pamiętam, że czerwono zrobiło się w oknie, kiedy myśliłem odejść. Pokoik był malutki, z piecykiem dobrze zapalonym, gdzie od razu do razu pan Adam poprawiał nieco węgle kijem. Ubrany był pan Adam w futerko wytarte, szaraczkowym suknem powleczone, które skąd w Paryżu można było dostać tej barwy, kroju i podżyłości? Pytanie ciekawe, bowiem była to, zdaje się, kapota, jaką zagonowa szlachta zimą nosi w prowincjach dobrze od Warszawy oddalonych. W pokoiku wisiała piękna rycina przedstawiająca świętego Michała Archanioła, podług oryginału, który jest u kapucynów w Rzymie, czy też podług tego obrazu Rafaela, który w Luwrze jest. Tego dobrze nie pamiętam. Jakże Ostrobramska Matka Najświętsza i Dominikana oryginalny rysunek, komunię świętą Hieronima przedstawiający. Jeszcze także rycinka mała z Napoleona I przed generalstwem jego portretowana, a pod nią daguerotyp mężczyzny sędziwego, prosto stojącego, w surducie zapiętym, jak chodzą francuskie inwalidy. A był to czas właśnie pierwszych wojennych
kroków ostatniej wojny. To było jeszcze przed śmiercią małżonki Adama Mickiewicza, po której to śmierci i pogrzebie, na jakie 2 tygodnie zaszedłem znów do pana Adama o godzinie może 10 rano i zastałem go w progu drzwi wychodzącego właśnie. Także drzwi, kiedy otworzyłem, wpadłem nań. Wrócił więc na jakie 1,5 godziny jeszcze, przez które z nim mówiłem, a potem razem też wyszliśmy, bo miał być gdzieś iść jeszcze one 1,5 godziny pierwej. Mówił mi o śmierci żony szczegółowo, bardzo pogodnie, małe zboczenie robiąc, że nieświadomość prawdy tylko daje przerażenie zgonu i rzeczy śmierci dotyczących. Aż kiedy przy jednej z ulic ja miałem inaczej obrócić drogę, a on gdzie indziej iść, ścisnął mnie za ramię i mocnym głosem rzekł mi: no, adieu, że nigdy ani po francusku, ani tym tonem nie żegnał mnie był, a tyleć razy rozchodziliśmy się. Przeszedłem potem nieledwie na drugi koniec miasta i na schody do siebie wstępując słyszałem jeszcze to słowo: adieu. Przypadek zrządził, że nie mogłem widzieć odtąd pana Adama ani pożegnać go, kiedy na wschód wyjeżdżał. Słowem, że to ostatnie było one dziwnie mi podówczas brzmiące pożegnanie. Co aby jaśniejszym było, dodać trzeba, że nieboszczyk pan Adam miał to do siebie, iż nie tylko co mawiał, ale i jak mawiał, zatrzymywało się w pamięci. Przed śmiercią jeszcze Chopina zaszedłem był na ulicę Pontier przy polach elizejskich, do domu, którego oźwierny z uprzejmością odpowiadał, ile razy kto zachodząc pytał go, jak się Monsieur Jules ma. Było to więc jakoś około 5 godziny po południu, kiedy przedostatni raz byłem tam u Juliusza Słowackiego, który właśnie kończył obiad swój, z zupy i pieczonej kury składający się. Siedział przeto Słowacki przy stoliku okrągłym na środku pokoju, ubrany w długie, podszarzane paletu i w amarantową, spłowiałą konfederatkę, akcentem wygody na głowę zarzuconą. I mówiliśmy tak o Rzymie, skąd właśnie, że niezbyt dawno przybyłem do Paryża, o niektórych znajomych i przyjaciołach, o bracie mym Ludwiku, którego świętej pamięci Juliusz rzewnie kochał, o nieboskiej komedii, którą wysoko bardzo cenił, o przedświcie, który miał za piękne dzieciństwo, także o sztuce, że wpadła w mechanizm, także o Chopinie, który żył jeszcze, a o którym Juliusz, pokasując, rzekł mi: parę miesięcy temu spotkałem jeszcze tego morybunda. Sam wszelako pierwej od Fryderyka Chopina odszedł ze świata widzialnego, umarłszy. O Francji, o rewolucji, o rzymskich wypadkach mówiliśmy. On naturalnym, ale kolorowanym słowem i niespodziewanymi obrotami mowy i niekiedy akcentem zrezygnowanego żywota, głębie apostrof filozoficznych w Marii Malczewskiego napotkanych przypominającym. Co wszelako nie zawsze z wielkimi jego czarnymi, ognia pełnymi oczyma i z orientalną skronią i z otworami energicznymi nosa orlego sprzymierzało się. Pod koniec rozmowy mówił mi: piersi nadwyrężone mam, każą mi już tylko cukierki jeść, co chwilowo łagodzi kaszel, żołądkowi za to o tyleż szkodząc. Przyjdź jeszcze w przyszłym, w zaprzyszłym tygodniu, potem
Czuję, że za niedługo i odejść z tego świata przyjdzie mi. Wyraźnie mi to mówił, bawiąc się cybuchem fajki swojej, tam i owdzie powoli poruszanym jako wahadło zegaru ściennego. W następującym tygodniu pośpieszyłem znowu zajść do Słowackiego, ale spotkałem kogoś, można by rzec, z uczniów jego, który odeń powracał, a było już ciemno, i ten powiedział mi: jutro lepiej zajdź do Juliusza, bo właśnie dlatego wyszedłem od niego, iż nie swój jest. Jakże się ma? Spytałem. Nie wiem, odpowiedział mi, ale tyle ci tylko powiem, iż wedle słów Juliusza bardzo wątpi o zdrowiu swym i zawzywał już dzisiaj pomocy i opieki świętego Michała Archanioła, tusząc, że mu to sił na jakiś czas użyczy. Te słowa usłyszawszy, lubo bez dwuznacznego zadziwienia, powiedziałem, że Słowacki bardzo religijny był. Na inny dzień odwiedziny moje odłożyłem. Ten inny dzień w następnym tygodniu wypadł, ale już to o rannej godzinie było i było to tak, że wszedłszy pierwszy widziałem ciało zimne Juliusza, bo w nocy poprzedniej, sakramentami opatrzony, list od matki swej nadeszły właśnie w chwili skonania, odczytawszy, zasnął śmiercią i w niewidzialny świat odszedł. Mało piękniejszych twarzy umarłego widzi się, jako była twarz Słowackiego. Mam rysunek Juliusza, który on w Egipcie rysował z natury, bo pejzaże zwłaszcza rysował wcale dobrze. Ale przeciąłem pamiątkę tę na dwie części i jedną do albumu osoby z kraju przybyłej ofiarowałem, drugą zostawiając sobie, aby sprawdziły się słowa w Beniowskim napisane, iż prawą rękawiczkę twą zawieszą w muzeum jakim, a o straconą lewą będą skargi. Ironia bowiem taka nadobnie bezzjadliwa, jako ironia Juliusza pośmiertnym bynajmniej wspomnieniem nie zawadza. Owszem, brzmi ona podobnie tym słowom, które Filip Macedoński przy budzeniu się powtarzać sobie kazał. Królu, słońce już wschodzi, pomnij przez cały dzień, że śmiertelnikiem jesteś. Fryderyk Chopin mieszkał przy ulicy Chaillot, co od pól elizejskich w górę idąc, w lewym rzędzie domów na pierwszym piętrze mieszkania ma z oknami na ogrody i Panteonu kupole i cały Paryż. Jedyny punkt, z którego napotykają się widoki cokolwiek zbliżone do tych, które w Rzymie napotykasz. Takie też i Chopin miał mieszkanie, z widokiem takim, którego to mieszkania główną częścią był salon wielki o 2 oknach, gdzie nieśmiertelny fortepian jego stał. A fortepian bynajmniej wykwintny, do szafy lub komody podobny, świetnie ozdobiony jak fortepiany modne. Ale owszem, trójkątny, długi, na nogach 3, jakiego zdaje mi się już mało kto w ozdobnym używa mieszkaniu. W tym salonie jadał też Chopin o godzinie 5, a potem zstępował jak mógł po schodach i do Bulońskiego Lasku jeździł, skąd wróciwszy wnoszono go po schodach, iż w górę sam iść nie mógł. Tak, jadałem z nim i wyjeżdżałem powielokroć. I raz do Bohdana Zaleskiego, który w Passy mieszkał wtedy, po drodze wstąpiliśmy, nie wchodząc doń na górę do mieszkania, bo nie było komu Chopina wnieść. Od zdarzenia tego ubiegło wiele czasu,
A ja nie zachodziłem do Chopina, wiedząc tylko zawsze, jak się ma i że siostra jego z Polski przybyła. Nareszcie zaszedłem razu jednego i odwiedzić go chciałem. Służąca francuska powiada mi, że śpi. Uciszyłem kroku, karteczkę zostawiłem i wyszedłem. Ledwo parę zstąpiłem schodów, służąca powraca za mną, mówiąc, iż Chopin, dowiedziawszy się, kto był, prosi mnie, że jednym słowem nie spał, ale przyjmować nie chce. Wszedłem więc do pokoju obok salonu będącego, gdzie sypiał Chopin, bardzo wdzięczny, iż widzieć mi chciał, i zastałem go ubranego, ale do pół leżącego w łóżku z nabrzmiałymi nogami, co że w pończochy i trzewiki ubrane były. Od razu poznać można było. Siostra artysty siedziała przy nim, dziwnie z profilu doń podobna. On, w cieniu głębokiego łóżka z firankami, na poduszkach oparty i okręcony szalem, piękny był bardzo, tak jak zawsze, w najpowszedniejszego życia poruszeniach, mając coś skończonego, coś monumentalnie zarysowanego, coś, co albo arystokracja ateńska za religię sobie uważać mogła była w najpiękniejszej epoce cywilizacji greckiej, albo to, co genialny artysta dramatyczny wygrywa, na przykład na klasycznych tragediach francuskich, które lubo nic są do starożytnego świata przez ich teoretyczną ogładę niepodobne. Geniusz wszelako takiej na przykład Racheli umie je unaturalnić, uprawdopodobnić i rzeczywiście uklasycznić. Taką to naturalnie apoteotyczną skończoność gestów miał Chopin, jakkolwiek i kiedykolwiek go zastałem. Owóż przerywanym głosem dla kaszlu i dawienia wyrzucać mi począł, że tak dawno go nie widziałem. Potem żartował coś i prześladować mnie chciał najniewinniej o mistyczne kierunki, co że mu przyjemność robiło, dozwalałem. Potem z siostrą jego mówiłem, potem były przerwy kaszlu, potem moment nadszedł, że należało go spokojnym zostawić, więc żegnałem go. A on, ścisnąwszy mnie za rękę, odrzucił sobie włosy z czoła i rzekł: wynoszę się. I począł kasłać, co ja, jako mówił, usłyszawszy, a wiedząc, iż nerwom jego dobrze się robiło, silnie coś czasem przecząc, użyłem onego sztucznego tonu i całując go w ramię rzekłem, jak się mówi do osoby silnej i męstwo mającej: wynosisz się tak co rok, a przecież chwała Bogu oglądamy ci przy życiu. A Chopin na to, kończąc przerwane mu kaszlem słowa, rzekł: mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac Vendôme. To była moja ostatnia z nim rozmowa. Wkrótce bowiem przeniósł się na plac Vendôme i tam umarł. Ale już go więcej po onej wizycie na ulicy Chaillot nie widziałem. To zaś przypomina mi zupełnie odrębną rzecz. O osobie bynajmniej sławnej, bynajmniej zasłużonej talentem, pracą lub cierpieniem. O osobie, której nazwiska nawet nie wiem, a narodowość wątpliwie wiem. Dołączę tu więc wspomnienie osoby śmiertelnej, nieznanej mi, niemniej ściśle wierne, z natury wzięte, czynią to zaś tym swobodniej, iż na wstępie zastrzegłem, co o krytyce, krytykach i stylu książkowym trzymam i tuszę w treści, jako niniejsza, w której za cały interes właśnie uważam ścisłą tylko wiarygodność sprawozdania. Otóż było to w parę lat po śmierci powyżej zapisanej. Nie byłem w Paryżu, nie byłem we Francji, ani w Londynie, ani w Anglii, ani w Europie, ani w Ameryce. Byłem na kotwicy, na pierwszym wstępnym pasie Oceanu Atlantyckiego pomiędzy wyspami kredowatej białości, połamanymi w ściany prostopadłe. Niedziela była. Słońce na niebiosach bez chmur, niżej ciemnoatramentowo-safirowe ogromne fale, ale cisza taka, że żagiel żaden nie drgnął, sznur żaden niedbale spuszczony nie poruszył się. Nie widziałem jeszcze wszystkich osób
ekwipaż składających, a wszystkie dla słońca pięknego na pokład wychodziły właśnie. Siedziałem na ławce pod masztem wielkim, przy mnie nowy nieznajomy, światły młodzieniec jakiś z rodu Izraelita, z którym często mawiałem. Płynąć nie można było dla zupełnego braku wiatru i kiedy się dalej popłynie, zgadnąć nie można było. Kiedy tak siedziałem, nieskończoną przestrzeń fal przed oczyma mając, przewiała przed nami suknia kobieca, a obok mnie siedzący współpodróżnik rzecze mi po francusku: patrz pan, który jesteś artystą, jaka piękna kobieta właśnie przeszła. Biednemu pieskowi w tę wielką podróż zabranemu mleka na talerzu wynosząc, w dzień, w który wszyscy cieszyli się pogodą i niedzielą, a to szczenie biedne ani wiedziało, gdzie i na jak długo zaniepodziało się. Że nie spojrzałem, jak mi towarzysz radził, odpowiedziałem mu więc, jak to się mówi, kiedy o czym innym właśnie myślisz: właśnie, że dlatego teraz nie pójdę jej oczyma szukać. Kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą, ani widzą, ani zgadują, że się spogląda na nie. Będę więc uważał ją innym razem. Innego razu zobaczę ją. Co powtórzyłem jeszcze z przyciskiem, aby odmienić tok rozmowy. Ale że to była dziwnie piękna osoba, podobno Irlandka, to przecież i tak, kiedy przesunęła się, spostrzec można było, boć ze stereoskopów już wyraźnie dzisiaj wiemy, ile to człowiek obejmuje wzrokiem mimowolnie, choćby i nie patrzył się wprost na przedmiot. Słońce potem zaszło, wiatru nie było i księżyc wzeszedł i podniosłem się. I zasnąłem w kajucie ciasnej, dusznej. I straż tylko po pomoście okrętu trzymasztowego przechadzała się. Krzyk jakiś rozległ się w nocy. Jacyś ludzie przybiegli z latarkami. Wielki murzyn, służący główny okrętowy, tu i tam przewinął się po schodach, doktora szukając. O świcie ruch był jakiś niezwykły na okręcie. Wstałem i wyszedłem na pokład. Ta osoba młoda i piękna, którą obiecałem był innym razem uważać i widzieć, nagle umarła w nocy. Zwyczaj jest, że w takim razie przeznaczonym na to czarno-safirowym żaglem, w wielkie białe gwiazdy obrzuconym, przykrywają to miejsce, gdzie zwłoki leżą. Taka plama czerniła na środku pokładu o wschodzie słońca. Tu przychodzi mi na myśl, czy poezję tę warto jest dla cynicznego czytelnictwa dzisiejszego piórem z niepamięci wywodzić i określać. Romans jaki, fantastycznie skłamany po zażyciu indyjskiego haczysz, przyjemniejsze i pożądańsze wrażenie zrobił. Przy ulicy Tour de Dame na wzgórzu jest dom, do którego dopiero wszedłszy, rozkład schodów i fragmenta z gliny polowanej XIV-wieczne, florenckie, okazują, iż poważnego artysty to mieszkanie. Tam, gdy niedawno wszedłem, a potem na najwyższe piętro do atelier pana de la Rocha. Wielki artysta raczył mi pokazać ostatni obraz swój, właśnie że skończony. Była to rzecz wielkości dużego półarkusza, malowana na drzewie. W zaułku jerozolimskim dawało się więcej czuć, niż widzieć przez podobną do okna szczelinę, iż człowiek, którego zwano mistrzem, rabim, królem i prorokiem i uzdrawiającym pewnym lekarzem, a który był Chrystus, Syn Boga żywego. Oto obraz cały z męki pańskiej, w którym osoby Zbawiciela widocznej nie ma, ale jest ona tylko w gamie wyrazów twarzy osób,
mękę pańską widzących, wyrażona. Wielce uradowany, iż jest przecie na świecie artysta, patrzyłem na ten maleńki obrazek. Sądzę, iż obraz taki następstwa swoje mieć powinien i że sam jeden, oderwanie wzięty, niepełną jest rzeczą. Na co mi pan de la Roche odpowie, 3 właśnie takie robić chcę, aby to sformowało trylogię. Tak, 3 dopiero obrazy tego rodzaju razem wzięte okażą całość. I parę kroków ku drzwiom ze mną zrobiąc, po 2-kroć dodał, skoro tylko 2 inne obrazki zrobię, pokażę je panu. Pokażę je. Co zwykł był określać dobitnie, bo nie eksponował publicznie dzieł swoich, ani nie każdemu je pokazywał, zwłaszcza od niejakiego czasu. Odtąd nie widziałem już pana de la Roche'a, w którego śmierci ostatni promyczek Leonarda da Vinci mrokiem był okryty. Dowiadywałem się, czy 2 inne obrazki zaczęte były przed śmiercią wielkiego artysty, ale nie. Może w szkicach. Rzeczy tu opisane czarnymi kwiatami zwę. Wierne są jak podpisy świadków, którzy, pisać nie umiejąc, znakami krzyża niekształtnie nakreślonego podpisują się kiedyś. W literaturze, którą może zobaczę innym razem. Pisma takie nie będą dziwnie wyglądały dla szukających powiastek czytelników. Są bowiem powieści i romanse, i dramy, i tragedie w świecie niepisanym i nieliterackim, o których się naszym literatom ani śniło. Ale te określać, czy warto? Już?